Śledzenie promieni w grach na stałe weszło do naszej codzienności, ba, nawet na konsolach mamy do czynienia z tą funkcją. Nvidia dzięki wsparciu rdzeni RT połączonych ze świetnym denoiserem wspomaganym rdzeniami Tensor i technologii DLSS śmiało sięgnęła po świętego grala grafiki komputerowej. Oczywiście wraz z tą funkcją wzrosły potężnie wymagania sprzętowe, co jest niestety sporą ceną za możliwość obejrzenia fizycznie poprawnych odbić bez uciekania się do programistycznych sztuczek. Tak czy tak, śledzenie promieni nadal się rozwija, a Nvidia tworzy kolejne usprawnienia, które wciąż podnoszą ilość ramek na sekundę. Dziś nawet właściciele kart serii GTX mogą posmakować śledzenia promieni, choć oczywiście z braku rdzeni Tensor i rdzeni RT jest to raczej ciekawostka. Duże znaczenie przy generowaniu takiej grafiki ma DLSS, którego aktualnie mamy drugą generację, która wprowadziła presety, jak i kolejne przyspieszenie funkcji. To dzięki DLSS ilość klatek na sekundę podskoczyła dość znacznie, oferując większy komfort rozgrywki i umożliwiając granie nawet w 8K. Jako grafikowi 3D Ray Tracing nie jest obcy i staram się na bieżąco śledzić ruchy Nvidii związanych z tą funkcją, jak i sprawdzać niemal wszystkie gry, które oferują dla niej wsparcie. Zapraszam na 10 gier z najlepszą implementacją funkcji RTX. Control. No dobra, wiedzieliście, że tej gry tutaj nie zabraknie, to oczywistość. Choć mnie ostatnia produkcja od Remedy podeszła tak sobie, to jako pokaz imponujących możliwości graficznych gra sprawdza się doskonale. Wkraczając do Federalnego Biura Kontroli trafiamy do świata, gdzie rządzą inne zasady. Zamknięte środowisko pozwoliło twórcom zamieścić mnóstwo obiektów, gdzie możemy podziwiać śledzenie promieni. Budynek obfituje w powierzchnie refleksyjne, szyby, lustra, w zasadzie gdzie się nie spojrzy, tam znajdziemy wykorzystanie rdzeni RT. Odbicia możemy podzielić na pełne, jak i niepełne. Te drugie robią większe wrażenie. Zazwyczaj widzimy je w szybach, gdzie podobnie jak w rzeczywistości odbite obiekty są półprzezroczyste. Również niemal każda podłoga w mniejszym lub większym stopniu odbija wszystkie obiekty na scenie. Wcześniej przy użyciu Screen Space Reflection również można było uzyskać w miarę zadowalający efekt, ale czar pryskał po ruszeniu kamerą lub gdy na scenie pojawiały się ruchome obiekty, które zazwyczaj odbić nie posiadały. Tym razem jest zupełnie inaczej. Niszczone elementy biura, przeciwnicy, każde z nich posiada fizycznie poprawne odbicie. Control do dziś robi ogromne wrażenie, jeśli chodzi o techniczną stronę produkcji. Dzięki implementacji RTX gra jest doskonałym produktem pokazowym dla tych, którzy jeszcze nad nowymi kartami się zastanawiają. Metro Exodus Enhanced Edition. Metro Exodus to piękna gra i minie dużo czasu, zanim powiemy, że brzydko się zestarzała. Pierwsza wersja Metro używała już funkcji RTX, ale w mocno zawężonej formie. Dopiero wersja Enhanced w pełni korzysta z dobrodziejstw śledzenia promieni, ale z ciekawymi sztuczkami. Dodano presety DLSS, więc jest możliwe zagranie nawet na słabszych sprzętach z użyciem RTX, a z drugiej strony można zagrać nawet w 8K. Ale wspomniałem o sztuczkach. Ciekawie zrealizowano odbicia w wodzie. Patrząc na obiekt, faktycznie ma on prawidłowe odbicie, jednak zniżając kamerę, odbicie zostaje uproszczone i pokryte jednokolorową teksturą. Dzięki temu zaoszczędzamy moc karty, ale wciąż odbicie jest na swoim miejscu. Ciekawa sprawa ma się z drzewami. Gdy powtórzymy tą sytuację, zauważymy, że w odbiciu drzewa nie posiadają liści. Te nadal są ograne Screen Space Reflection, natomiast same pnie używają już funkcji RTX. Dodatkowo śledzenie promieni zostaje wyłączone na obiektach dalszych, przechodząc na Screen Space Reflection. Oczywiście są to niuanse, których w grze nie zauważycie, jeśli nie chcecie. Metro Exodus Enhanced Edition to też usprawnione oświetlenie, a dokładnie wykorzystanie Global Illumination. Różnica w oprawie jest dość znaczna. Czym jest Global Illumination? Dowiecie się z mojego materiału o Ray Tracingu. Dość powiedzieć, że światło odbija się od obiektów, oświetlając inne obiekty. To dość zaawansowana funkcja, która sprawia, że światło rozchodzi się na scenie, dzięki czemu tytuł zyskuje wiele, jeśli chodzi o realizm i oczywiście dzięki temu gra wygląda absolutnie fantastycznie. Dla posiadaczy RTX-ów Metro Exodus Enhanced Edition powinno być jednym z pierwszych wyborów przy testowaniu nowej karty. Crysis Remastered. O tak, Crysis to gra, która pomimo upływu lat się nie starzeje. Szkoda, że skopano w niej optymalizację pod wielowątkowe procesory, ale wersja remaster daje nam posmakować starego dobrego Crysisa ze wsparciem dla śledzenia promieni.
Z czasem Crytek dodał też wsparcie dla DLSS, gdyż bez niego gra radziła sobie mocno średnio, nawet na wypasionych sprzętach. Crytek podszedł do sprawy ambitnie, śledzenia promieni nie zobaczymy tylko w wodzie, ale i w szybach czy ekranach, choć ponownie zastosowano dla dalszych obiektów Screen Space Reflection, jest to w pełni zrozumiałe. Natomiast mamy tutaj również obiekty półprzezroczyste, które odbijają naszego wojaka w nanokombinezonie i tutaj ciekawostka, odbijają tylko Nomada bez broni. Wygląda to dość dziwnie i niestety nie znalazłem powodu takiego rozwiązania. Niemniej, Crysis przeżywa drugą młodość, to nadal piekielnie dobra gra, a ze śledzeniem promieni, ambient occlusion i globalnym oświetleniem wygląda kozacko. Gdy pomyślimy, że Crysisowi stuknęło 14 lat, wydaje się to niemal niemożliwością, że ta gra nadal wygląda tak dobrze. LEGO Builders Journey. Gier od LEGO mamy pod sufit, ale takiej gry o LEGO jeszcze nie było. Świetna, relaksacyjna historia o podróży ojca i syna w świecie zbudowanym z popularnych klocków. Ta sympatyczna, logiczna gra dostała pełne wsparcie śledzenia promieni i był to zamierzony cel, aby jak najrealistyczniej ukazać duńskie LEGO. I faktycznie ciężko się nie złapać na tym, że to co widzimy na monitorze to faktycznie prawdziwe klocki. W grze mamy dość niewielkie mapki, po których musimy przeprowadzać dzieciaka do czekającego na niego ojca. Za tą dość niepozorną grą stoi jedna z lepszych implementacji RTX-a w grach. Dzięki zastosowaniu HDR i Subsurface Scattering, no i oczywiście śledzenia promieni, uzyskano niezwykle realistyczny efekt. Ponieważ klocki mają gładką powierzchnię, mamy tutaj dużo realistycznych odbić. Warto zwrócić uwagę, jak świetnie dodano efekt na przezroczystych klockach symulujących wodę. Bez wątpienia LEGO Builders Journey to imponujące użycie technologii RTX w grach. Doom Eternal. Mało jest gier tak mistrzowsko zoptymalizowanych jak Doom Eternal. Było oczywiście kwestią czasu, zanim gra dostanie śledzenie promieni i tak się też stało. Tytuł oczywiście dostał wsparcie dla DLSS, dzięki temu ilość klatek nawet z uruchomionymi odbiciami często przekracza 120, a to już robi wrażenie. Gdzie możemy podziwiać funkcję RTX-a w Doomie? Przede wszystkim w poprawnych odbiciach w szybach i elementach szklanych. id Software zadbało, aby powierzchni generujących odbicia było sporo, szczególnie podłóg. Nie zabrakło odbić na powierzchniach półprzezroczystych, nawet na takich niewielkich obiektach jak buteleczki z energią. Nie zapomniano też o Doomslayerze, którego zazwyczaj widzimy w cutscenkach albo w trybie foto. Na jego zbroi również znajdziemy świetne odbicie otoczenia. Doom Eternal wygląda jeszcze lepiej. Ta szybka, pełna akcji gra w zasadzie nie pozwala przystanąć, aby przyjrzeć się funkcjom RTX, ale warto czasami przerwać mordowanie i z bliska obejrzeć, ile zyskała oprawa wraz z generowaniem realistycznych odbić. Minecraft. Wbrew pozorom z Minecraftem mam więcej wspólnego niż wam się wydaje, za sprawą mojego syna, który namiętnie zwiedza kwadratowe światy właśnie z uruchomionymi funkcjami RTX. Minecraft zyskuje wyjątkowo dużo. Rewelacyjne oświetlenie, jak i poprawne odbicia sprawiają, że świat staje się jeszcze bardziej realistyczny. Na pewno cieszy fakt, że aktualnie możemy odpalić każdą mapkę Minecrafta i uruchomić funkcję RTX. Wcześniej były to specjalnie przygotowane mapy przez Nvidię, a i te warto sprawdzić, bo niektóre z nich zapierają dech w piersiach. Choć sam nie przepadam za Minecraftem, muszę przyznać, że z ciekawością obserwuję kolejne światy odpalane przez Oliwiera i to, jak dużo gra zyskuje przy użyciu śledzenia promieni. Nawet jak nie lubisz tej gry, uruchom chociaż na próbę, bo widok kwadratowego słońca zachodzącego nad światem zbudowanym z sześcianów naprawdę robi wrażenie. Watch Dogs Legion. Jakiś czas temu przy filmie wyjaśniającym, czym jest ray tracing, wspominałem, że w grach z otwartym światem śledzenie promieni długo nie zawita. Ironią losu było to, że w trakcie, jak to mówiłem, pokazywałem fragment pierwszych Watch Dogsów. I co? I myliłem się bardzo. Legion dostał pełne wsparcie RTX i gra wygląda absolutnie fantastycznie. Począwszy od odbijającego się światła w kałużach, poprzez szyby budynków i karoserię pojazdów. Przez długi czas uważałem, że jest to jedna z najlepszych
najlepszych implementacji śledzenia promieni w grach. Do dziś uważam, że wygląda to zjawiskowo i gra zyskuje bardzo dużo. Oczywiście ponownie wykorzystano patent ze Screen Space Reflection dla odbić dalszych obiektów i to jest zrozumiałe. Jednak przechadzając się po futurystycznym Londynie, widząc swoje odbicie w przejeżdżającym autobusie czy przechodniu w kałużach, widać ile RTX robi dla realizmu w grach, jeśli jest to oczywiście dobrze zaimplementowane. Jak dla mnie to najładniejsze śledzenie promieni w grach. Ubisoft zrobił to jednak idąc na pewne kompromisy, na przykład nie wszystkie światła samochodów są mapowane na odbiciach. Nie jest to duży problem, bo w zamian za to dostajemy płynną rozgrywkę. Nawet w 4K na detalach ultra można grać w komfortowych warunkach z uruchomionym RTX-em. Quake 2. Quake 2 był w zasadzie pewnego rodzaju eksperymentem Nvidii. Gra już mocno, można powiedzieć, wiekowa, ale fajnie nadawała się do testów śledzenia promieni, choć dziś, no cóż, zestarzała się dość mocno. Nvidia postarała się, aby dać Quake'owi 2 drugie życie. Pierwsze skrzypce gra świetne oświetlenie, doskonale to widać podczas strzelania w długich korytarzach oraz oczywiście realistyczne odbicia. Nie raz i nie dwa zobaczymy naszą postać w elementach szklanych, których wcześniej w grze po prostu nie było. Quake 2 to ciekawy przykład, że dorzucając funkcję RTX nawet do bardzo starych gier, te nagle potrafią nadal wyglądać ładnie i cieszyć oprawą. Niewątpliwie warto zerknąć w tryb foto, bo tam można zobaczyć działanie denoisera Nvidii. Polecam zagrać i oczywiście ukończyć Quake'a 2 z RTX-em, bo gra zdecydowanie jest tego warta. No i przydałoby się więcej implementacji w starych tytułach, na przykład w takim Trespasserze. Mam nadzieję, że Nvidia to ogląda i weźmie to sobie do serca. Bright Memory. Mało pewnie kto z was tą grę kojarzy. To trochę taki Dark Souls, tylko z pierwszej osoby, z pistoletami i mieczami. Gra może przypominać trochę Shadow Warriora, ale bardziej stawia na taktyczną walkę z przeciwnikami i unikami. Grę poprzedzał świetny benchmark, który był jednym z niewielu, który pozwalał zobaczyć śledzenie promieni w akcji. Bright Memory dzięki technologii RTX wygląda świetnie. Gdy pomyśli się, że to gra niewielkiego studia, widać jak ta jedna funkcja potrafi dodać głębi oprawie. Twórcy doskonale to wiedzieli, racząc nas na lewo i prawo poprawnymi odbiciami. Bright Memory jest niezbyt znany, ale to ciekawy tytuł oferujący fajną oprawę, szybki gameplay i dość wysoki poziom trudności, a dzięki RTX-owi uzyskujemy świetnie wykonane fizyczne odbicia. Cyberpunk 2077. Cyberpunk wzbudził spore emocje. Nie da się ukryć, że pod kątem historii to bardzo solidna i dobra gra, choć ze sporymi problemami technicznymi. CDEP jednak dorzucił do gry funkcję RTX, a Cyberpunk to gra, która obfituje w neony, więc i śledzenie promieni miało tutaj jak najbardziej sens. Night City wygląda fenomenalnie. Miasto obfituje w ogromne przestrzenie generujące odbicia i trzeba przyznać, że bez nich gra, choć nadal wygląda dobrze, to jednak nie aż tak dobrze. CDEP zastosował ciekawy patent, aby ograniczyć wykorzystanie zasobów karty, co jest zrozumiałe. Sama gra jest już dość mocno obciążająca system. Na granicy widoczności odbicia są generowane w niższej jakości, a czasami nawet jest podmieniana losowo tekstura. Bardzo ciężko to zauważyć, ale faktycznie takie rozwiązania mają miejsce. Pomysł, aby wprowadzić RTX-a do Cyberpunka był strzałem w dziesiątkę. Oczywiście ceną za możliwość zobaczenia tych wszystkich efektów są spore wymagania sprzętowe, ale jak się raz zobaczy, to nie chce się wracać do wersji bez RTX-a. Jednego Cyberpunkowi nie można odmówić. Wieczorna przechadzka po Night City przy mieniących się neonach to podróż, której długo nie można zapomnieć. Zapewne znasz inne gry, które świetnie wykorzystują śledzenie promieni, a których na tej liście nie zamieściłem. Podziel się nimi w komentarzu, może podpowiesz mi tytuł, którego jeszcze nie miałem okazji sprawdzić.